Po premierze na MSX2 i PC 8801 gracze wyczekiwali jej na domowe konsole. Z racji, że gra opierała się na dużej mierze na grafice i wymagała sporej ilości dyskietek, postanowiono przenieść Snatchera na płytkę CD. Jednak w tamtym momencie jednym z niewielu sprzętów oferujących czytnik CD był PC Engine. Postanowiono przeportować grę na ten właśnie system. Była to pierwsza gra od Konami, która pokaże się na CD-ROMie i tutaj wiąże się z nią ciekawa anegdotka. Tak ją wspomina Satoshi. Kiedy nagrywaliśmy dane Snatchera, korzystaliśmy z nagrywarek CDR. Był to pierwszy raz, kiedy używaliśmy tego typu urządzenia. Po uruchomieniu gry z nośnika towarzyszył mu niezidentyfikowany hałas. Ten martwił cały team i oczywiście Kojimę. Postanowiono zachowywać się głośno, aby go maskować, jednak nie rozwiązywało to problemu. Ostatecznie okazało się, że była to wada samego nośnika, który w napędzie wydawał dziwne dźwięki. Oczywiście nie obyło się bez istotnych zmian. Po pierwsze, wydłużono grę dodając trzeci rozdział. Decyzję tak wspomina Kojima. Historia była bardzo skomplikowana, a gracz potrzebował wrażenia wolności w określonych sytuacjach. Chciałem stworzyć finalną scenę, na którą gracz nie miałby wpływu. Każdy z bohaterów musiał zmierzyć się z przeznaczeniem, którego nie można było zmienić. Chciałem, aby w trzecim akcie gracz doznał frustracji i złości z powodu własnej niemocy. Te słowa odnajdują znaczenie nawet w dzisiejszych grach Kojimy. Jego zamiłowanie do długich cutscenek jest wręcz legendarne. Również trzeci chapter w Snatcherze jest bardziej filmem niż grą, do której przyzwyczaiły nas dwa poprzednie rozdziały. W pudełku z grą gracze znaleźli komplet naklejek z bohaterami i bardzo bogatą w detale książeczkę wprowadzającą do świata. Pełną wersję gry poprzedzał tzw. Pilot Disc, który zawierał demo, grafiki koncepcyjne wraz z niewielką encyklopedią oraz najbardziej idiotyczny trailer, który wyjaśniał większość twistów i wydarzeń w grze, przynajmniej graficznie, bo językowo ciężko powiedzieć. 23 października 1992 roku gra wreszcie wyszła na światło dzienne i została ciepło przyjęta przez krytyków, jak i graczy. Tytuł miał dość dziwną nazwę – Snatcher CD Romantic. Sprzedaż gry na PC Engine była więcej niż zadowalająca, jednak wciąż była dostępna jedynie na rynku japońskim. 12 grudnia 1991 roku debiutuje na rynku japońskim konsola Sega CD, nosząca także nazwę Mega CD. Sprzęt był wyposażony w czytnik CD-ROM. Konami po wydaniu jednej gry na tą konsolę w postaci dość prostej i kiepskiej strzelanki chciało dać graczom bardziej interaktywne doświadczenie. Ponieważ początek lat 90. był szałem na gry FMV, rozważano i taki pomysł, jednak w końcu zdecydowano się wydać Snatchera, zwłaszcza że Hideo wciąż nie był zadowolony z wersji na PC Engine. Port na Segę napotkał na problem z konwersją. Sega CD obsługiwała tylko 64 kolory, podczas gdy PC Engine 128. Dzięki sztuczkom programistycznym udało się podnieść bazowe 64 do 112 kolorów. Wersja na Sega CD miała być też pierwszą wersją Snatchera dostępną na rynku amerykańskim i europejskim. Jednak i tutaj gra spotkała się z ostrzem cenzorskim. Naturalnym było wyrzucenie umieszczonych przez deweloperów postaci obcego czy Predatora, do których firma nie posiadała praw. Również Snatchery, które do złudzenia przypominały Terminatory, potraktowano innymi kolorami, np. zmieniając im kolor oczu z czerwieni na zieleń, aby je jak najbardziej odróżnić od popularnych T800. Zmieniono też niektóre sceny. Tu i tam zakryto kobiece piersi, zmieniono wiek 14-letniej dziewczynki na 18 i zrezygnowano z opcji wąchania majtek. Japonia to jednak dziwny kraj. Stonowano także brutalność, choć czasami były to dość absurdalne pomysły. Na przykład zabity pies z wnętrznościami na wierzchu na PC Engine jeszcze delikatnie drgał. Tutaj zdecydowano się, aby pozostał statyczny. Oczywiście dograno od nowa wszystkie dialogi po angielsku oraz dokonano pełnej translacji, co jak wspomina Konami było najdroższym i najtrudniejszym procesem podczas tworzenia portu. Według Jeremiego Blausteina, odpowiedzialnego za lokalizację Snatchera, jak i później Metal Gear Solid, sam Hideo Kojima nie brał udziału w portowaniu gry na Segę, gdyż był zajęty swoją nową produkcją Policenauts. Część z Was zapewne pamięta, jak wyglądał dubbing w grach na początku lat 90., gdzie lektorów brało się często z ulicy. Snatcher, z racji tego, że był czymś w podobie visual novel, cały ładunek emocjonalny musiał przekazać przez dialogi i słowa. I spokojnie można było stwierdzić, że w tamtych latach, jak i
trochę później, będzie jedną z najlepiej zdubbingowanych gier wideo. Lektorzy przełożyli się do pracy i czuć emocje w wypowiadanych słowach. Dziś może to śmieszy, ale kiedyś stanowiło nie lada wyzwanie. W grudniu 1994 roku gra zawitała do Europy, a miesiąc później pojawiła się w Stanach. Niestety Snatcher okazał się finansową klapą. Gra sprzedała się gorzej niż kiepsko. Jeremy Blaustein wspomina jedynie o kilku tysiącach kopii, co było liczbą wyjątkowo śmieszną. Dziwne, bo prasa bardzo ciepła przyjęła Snatchera, doceniając długą, poważną, mroczną i pełną brutalności fabułę. Z mojego punktu widzenia gra wydawała się przestarzała. Pixel art kojarzył się z dyskietkowymi grami sprzed lat. Gracze chcieli przerywników filmowych z aktorami, filmowej narracji w tradycyjnym stylu, a to kłóciło się z designem Snatchera. Również to, że tytuł bazował wciąż na formie tekstowej. Zdawał się produkcją z innej epoki. Na rynku był już Wing Commander 3, Mortal Kombat, Doom, a tutaj statyczne, lekko ruchome obrazki i szpalty tekstu. Innym powodem było to, że czas Sega CD dobiegał końca, firma już patrzyła w przyszłość i poświęcała czas nadchodzącej wielkimi krokami Sedze Saturn. Z racji kiepskiej sprzedaży, Snatcher w wersji na Sega CD jest jedną z najdroższych gier na tą konsolę i chyba jedną z najdroższych gier, jakie posiadam. Ceny na aukcjach za tą produkcję osiągają astronomiczne kwoty. Niemniej, ta wersja jest jedyną legalną możliwością zagrania w grę z angielskimi dialogami. W 1996 roku próbowano wskrzesić Snatchera na Sega Saturn i PlayStation, jednak ponownie gry ukazały się tylko i wyłącznie na rynku japońskim. I tym razem trochę podrasowano grafikę, jednocześnie jeszcze bardziej ją cenzurując, czasami w dość tani i żenujący sposób. Na przykład głowę rozkładającego się trupa zjadanego przez robaki po prostu rozpikselowano. Martwego psa pokazano w taki sposób, jakby spał. Dało się zauważyć spore zmiany w stosunku do poprzednich portów. Więcej było prerenderowanej grafiki, na przykład przy modelu robota Metal Gear całkowicie zastąpiono pixel art na rzecz renderu 3D. Dorzucono żenująco słabe prerenderowane intro, w którym bohater goni i zabija jakiegoś Snatchera. Również tła i część postaci wyglądały inaczej. Czy nowa wersja była lepsza? Kwestia gustu. Pomijając dość znaczne cenzorskie cięcia, grafika na Sedze Saturn i PlayStation oferowała zdecydowanie więcej, jednak czy zmiana pixel artu na 3D była słuszną decyzją? Kwestia sporna. Warto zauważyć, że powrócono do pierwszych wersji Snatcherów, łudząco podobnych do Terminatora. Niemniej, każdy port różnił się od innych i w zasadzie grając w jedną i tą samą grę, miało się różne doświadczenia estetyczne. Z mojego punktu widzenia Snatcher to niezwykle udany tytuł. Wielka szkoda, że tak niewielu graczy miało szansę i będzie miało szansę się z nią zapoznać. Kojima stworzył bardzo spójny świat z bogatą historią. Bohaterowie to w zasadzie nigdy płaskie postacie. Gra opiera się co prawda na prostej mechanice, w zasadzie klikania tylko na kolejne opcje wyświetlane z dołu ekranu, ale historia, pomimo że lekko mówiąc inspirowana ulubionymi filmami Kojimy, wciąga i ciężko się od niej oderwać. Sam byłem mocno zaskoczony, jak dobrze zostało to rozpisane i jak dużo pracy włożono w mnóstwo detali opisujących świat czy bohaterów. Czy jednak bije Metal Geara? Cóż, to w zasadzie dwie różne gry, tak od siebie dalekie, że nie jest to prosta odpowiedź. Metal Gear rozciągnięty na kilka części od pewnego momentu stanowił pewien wyznacznik jakości Hideo Kojimy. Natomiast Snatcher to gra z zeszłej epoki, a jednak jej siłą jest to, że pomimo dwuwymiarowej grafiki i przedpotopowych rozwiązań, fascynuje historią i fabularnie stanowi wcale nie gorszy tytuł niż epopeja Snake'a. O Snatcherze dało się jeszcze usłyszeć w 2011 roku, gdy we współpracy z Goichi Sudą, znanym jako Suda51, powstała audycja radiowa. On sam zabiegał o stworzenie nowej części gry, jednak stanęło jedynie na audycji. Muzykę do niej skomponował legendarny Akira Yamaoka. Dziś Snatcher obrósł niemałym kultem. Bardzo często jest wymieniany jako najlepsza gra przygodowa lub chociaż najlepsza gra z gatunku cyberpunk. Sam Hideo ma spory sentyment do marki Snatcher, gdyż wspominał o tym, że chciałby do niej powrócić, jednak z powodu braku czasu zleciłby to innemu reżyserowi. Jednak koniec współpracy z Konami chyba pogrzebało jakiekolwiek nadzieje na wskrzeszenie marki. Gra, mimo lat na karku, wciąż się broni. To unikalny tytuł, mroczny, ciężki
ciężki i niesamowicie wciągający. Game Informer w swoim artykule wspomniał, że jak na ironię, Snatcher jest bardziej filmowy niż ówczesne gry FMV. I jest to prawda. Hideo Kojima nawet z pixel artu potrafił wykrzesać filmową narrację i sprawić, że będziesz w nią grał siedząc na krawędzi fotela.